Pierwsze pytanie, przed chwilą zasygnalizowane właśnie. Skąd Kain wziął żonę? You know, you've just mentioned the question that has been asked, and it's about Cain's wife. About? Where did Cain get his wife from? Okay. Yeah. Well, the Bible tells us that Adam and Eve had many sons and daughters. Biblia mówi, że Adam i Ewa mieli wielu synów, wiele córek. In Genesis 5, it says that. Jest to napisane w 5 rozdziale Księgi Rodzaju. Jewish tradition says they had 53 children. Tradycja żydowska mówi o 53 dzieci. If you live 900 years, you could have 53 children. Jak się żyje 900 lat, to sobie na to można pozwolić. And the Bible only mentions 3 of them. Biblia wspomina tylko o 3 z nich. And 3 of the boys. I to jeszcze o 3 chłopakach. But they also had daughters. Jednak Adam i Ewa mieli również córki. So Cain either married his sister, Kain musiał więc albo poślubić swoją siostrę, or a niece, albo a daughter of a brother. bratanicę. Well, when we say that, people object. Kiedy to mówimy, ludzie sprzeciwiają się. Yes, but the Bible says you aren't supposed to marry somebody that's a close relative. No tak, ale przecież Biblia mówi, że nie powinniśmy poślubiać kogoś, kto jest bliskim krewnym. That's true. Prawda to? But that came as a law through Moses. Ale ta zasada pojawiła się wraz z prawem mojżeszowym, which was 2,600 years after Adam. które przyszło 2600 lat po Adamie. So there was no law from God when Cain was looking for a wife. Nie było takiego prawa w czasie, kiedy od Boga, w czasie, kiedy Kain szukał żony. Yes, but if you marry somebody that's close to you biologically, you probably will have deformed children or dead stillbirth. No tak, ale jak się poślubia kogoś, kto jest blisko spokrewniony, to kończy się to upośledzeniem dziecka albo nawet jego śmiercią. That's a problem today. I taki jest rzeczywiście dzisiaj problem. But it wouldn't have been a problem at the beginning. Ale tak nie było na początku. Because Adam and Eve were created with perfect bodies. Ponieważ Adam i Ewa zostali stworzeni jako idealni ludzie o idealnych ciałach. And as we're going to talk about in the next topic, o czym będę mówił w następnym wykładzie. Mutations are something that God introduced into the human body as a part of his curse. Mutacje pojawiły się w ludzkich ciałach jako element przekleństwa od Boga. And we know from the study of genetics today, wiemy dzisiaj z badań genetycznych, that the number of mutations are building up. They're getting more in the human genome. Że liczba mutacji w ludzkim genomie zwiększa się coraz bardziej. So back at the beginning, Cain and his sisters had very few mutations. Tak więc w tamtych czasach Kain i jego siostry, ich genomy nie miały tylu mutacji. And so the likelihood that both his sister and he would have the same mutations to cause a deformed baby. A więc prawdopodobieństwo tego, że Kain i jego siostra mieli tę samą mutację, która by doprowadziła do deformacji dziecka, is virtually the chance of that is virtually zero. Jest zerowa, dosłownie zerowa. So Cain married his sister or niece. Tak więc na pytanie odpowiadając, Kain poślubił swoją siostrę albo swoją bratanicę. And by the way, the evolutionists have a more difficult problem. A tak przy okazji, to ewolucjoniści mają poważniejszy problem. Because they have to believe that the first true human male evolved into existence. Ponieważ muszą oni wierzyć, że pierwszy człowiek płci męskiej pojawił się at the same time and in the same place that the first fully human female came into existence. W tym samym miejscu i w tym samym czasie, kiedy pojawiła się pierwsza przedstawicielka płci pięknej. Otherwise, that first human would have to marry a non-human.
Bo jakby się tak nie stało, to ten pierwszy ludzki byt musiałby poślubić coś nieludzkiego. So Genesis makes a lot more sense. Tak więc Księga Rodzaju opisuje to w dużo bardziej sensowny sposób. Jak to się stało, że zwierzęta, które wyszły z Arki Noego, się nie zjadły? How did it happen that the animals that went out of Noah's Ark did not eat each other? Well, they didn't eat each other in the ark. Nie zjadły się nawzajem w arce. And so as they got out of the ark, I assume that God was in some way sovereignly controlling things. I myślę, że kiedy one wyszły z arki, to Bóg kontrolował je. And maybe after not eating other animals for a year, I być może po roku niejedzenia innych zwierząt, they had developed a taste for plant material. wykształcił się w nich wegetarianizm. And I'll show you some examples tomorrow when we talk about dinosaurs. Jutro pokażę wam kilka przykładów, kiedy będziemy rozmawiać o dinozaurach. But carnivores, flesh-eating animals will eat plant material if they need to. Ale nawet mięsożerne zwierzęta jedzą, jeśli zajdzie taka potrzeba, to jedzą roślinę. So as they spread out from the ark, their habitat changed and their lifestyle adjusted to the post-flood world. Więc po wyjściu z arki one przystosowały się do warunków, które tam zostały. There were probably dead creatures on the surface of the earth too. Bardzo możliwe, że na powierzchni ziemi były jakieś martwe zwierzęta. So some animals probably ate dead bodies. Więc część zwierząt mogła po prostu jeść te ciała. Padlinkę, tak. So, good question. Dobre pytanie. Jak Noe pozbywał się odchodów takiej ilości zwierząt i jak rozwiązana mogła być kwestia wentylacji? Questions about Noah's Ark. How Noah got rid of excrements of so many animals and how was the ventilation made? Okay, you need to come to the ark. Musicie przyjechać do Arki. Because we've got some really cool diagrams, Mamy tam świetne videos. schematy i filmy. Showing how this could have been done with very simple technology. Pokazujące, jak to wszystko mogło być zrobione przy wykorzystaniu prostych technologii. So you could have, and we show it in the design of some of the things in the ark. I to pokazane jest też w projekcie niektórych rzeczy w Arce. And it's based on what farmers do who run large operations with like pigs or chickens. I to jest oparte o to, jak farmerzy radzą sobie z ogarnięciem dużej liczby świni. They have slats in the floor of the cage. Mają sloty w klatkach. So the manure can just fall down to a slanted track. Przez te dziury odchody wpadają do kanału. And then you have plenty of water. It's out there in the flood. A poza arką macie mnóstwo wody. And you would have some elephants on the ark. Mamy jakieś słonie w arce. And you have some dinosaurs on the ark. Dinozaury. And you can put them in a place where they can eat as much as they want to eat while they're walking. I możemy je postawić w miejscu, gdzie mogą jeść ilekolwiek by zechciały. In some kind of a moving floor. Na ruchomej podłodze i mogą też chodzić. Which then could run a pump. I to by napędzało pompę. That would
pump water into the ark through pipes that would flush the system on a regular która basis. pompowałaby wodę z zewnątrz i spłukiwała ten system kanałów. And then it could be put in places and using pulley systems. A pulley with ropes on a system bloczków i lin można zbudować. Where it could be lifted up to the top deck and dumped. Gdzie można by to podnosić na górny pokład i zrzucać. And then I'm not a physicist, but we've got a little video that illustrates this. Mamy wideo, które to ilustruje. How the up and down movement of the water could function as a pump to circulate the air. Jak ruch wody w górę i w dół może służyć jako pompa, która będzie wentylować powietrze. So you can see how these very simple concepts te bardzo proste pomysły would solve these problems and involve very little manpower. Mogą rozwiązać te problemy i nie potrzebują do tego wielu ludzi. Now I would never think of these things. Ja bym sam nie wymyślił takich Because I'm just a stupid university educated 21st century person. Bo jestem tylko głupim, wyedukowanym na uniwersytecie człowiekiem z XX wieku. But we have a saying in English. Ale w angielskim mamy powiedzenie. Noah built the ark. Noe zbudował arkę. Experts built the Titanic. Eksperci zbudowali Titanica. So, yeah, I encourage you to come to the ark if you can. Zachęcam, byście odwiedzili arkę. But you know, if you just think about it, jeśli tylko pomyślicie o tym, if they had the intelligence to actually build the ark, jeśli byli na tyle inteligentni, by zbudować arkę, they would have had to be very clever people. Musieli być bardzo sprytnymi ludźmi. Who knew a lot of principles about levers and pulleys and counterbalance and znać zasady działania i dźwigni czy bloczków, balansów. And you know, we still don't know exactly how the Egyptians built the pyramids. A przecież do teraz nie wiemy dokładnie, jak Egipcjanie budowali piramidy. And the Romans built those aqueducts. Rzymianie zbudowali akwedukty. And ancient man was not stupid. Ludzie starożytni nie byli głupi. That's an evolutionary lie. To kłamstwo ewolucjonistów. In Genesis 4 it tells us w rozdziale 4 Księgi Rodzaju Cain built a city. Napisano, że Kain zbudował miasto. 6 generations after Adam, they figured out how to mine ores and make metals. 6 pokoleń po Adamie już wiedzieli, jak kopać, jak tworzyć kopalnie i wydobywać rudę. And they invented musical instruments. I mieli instrumenty muzyczne. So ancient man was not stupid. Więc ludzie starożytni nie byli głupi. And Noah and his sons may have figured out some things that we haven't even figured out yet. Noe i jego synowie mogli wymyślić rzeczy, których nawet my nie znamy. W Biblii mamy wzmianki o olbrzymach. Czy w zapisie kopalnym znaleziono jakieś skamieniałości będące dowodem na ich istnienie? In the Bible there are mentions about giants. Do we have fossils that could be evidence for this? On the internet you can find pictures of really large skeletons. W internecie możecie znaleźć obrazy przedstawiające bardzo duże szkielety. But as far as I know, they're all fake. Ale na tyle, na ile wiem, to one wszystkie są nieprawdziwe. And sometimes if you look carefully at the picture, you can tell it's a fake. Czasem jak się dobrze przyjrzycie tym obrazkom, to zobaczycie, że są zmanipulowane. So the Bible does speak of giants. Biblia mówi o olbrzymach. The time of David. W czasach Dawida. And in the pre-flood world. I w czasie przed potopem. But there would be no reason for those to be preserved in the fossil record. Ale nie ma powodu, by zachowały się w zapisie kopalnym. No reason to expect to find them in the fossil record. Nie ma powodu, byśmy spodziewali się je tam znaleźć.
Czy cywilizacje starożytne mogą pochodzić sprzed potopu Noego, czy znajdujemy takie? Do we find the ancient civilizations from before the Noah's flood? No, I don't think we find any evidence of pre-flood civilization. Nie, myślę, że nie mamy żadnych śladów po przedpotopowych cywilizacjach. And in Genesis 6, God says that he was going to blot out man from the face of the earth. Rozdział 6 Księgi Rodzaju mówi, że wymarze ludzkość z powierzchni ziemi. It's very strong language. To bardzo silne stwierdzenie. And so it's very possible that God controlled the flood. Jest możliwe, że Bóg tak kontrolował potop, To completely erase any evidence of the pre-flood world. aby całkowicie wymazać jakiekolwiek świadectwo po przedpotopowym świecie. The fossil humans that we have found, the few fossil humans that we have found. Kilka skamieniałości ludzi, jakie znaleźliśmy. Creationists think that because of where they're found, they're post-flood. Z powodu, gdzie są znalezione, myślą, że one są po potopie, powstały. And they got buried in localized catastrophes. I zostały pogrzebane w lokalnych katastrofach. Co pan sądzi o teorii dryfowania kontynentów i czy to mogłoby tłumaczyć rozprzestrzenianie się zwierząt? What do you think about the theory of drifting continents and would it explain the expanding of animals? It was actually I think a French scientist back in the 19th century, right around the time of Darwin's book. To chyba francuski naukowiec w XIX wieku, w okolicy powstania książki Darwina. Who proposed an idea of, he noticed that Europe and America and Africa and South America seem to fit together. Zauważył, że południowa Ameryka i Afryka, a także północna Ameryka i Europa mogą do siebie pasować kształtem. And he wrote a book in which he said that Noah's flood was responsible for breaking apart to produce those continents. Napisał książkę, w której twierdził, że potop mógł być odpowiedzialny za rozdzielenie tych kontynentów. But his book was not very many people read it or saw it. Ale niewielu ludzi czytało tę książkę. In the 1940s is when the idea of continental drift developed in geology. W latach 40. w geologii pojawiła się teoria driftu kontynentalnego. And so evolutionists believe the continents are moving apart very, very slowly. Ewolucjoniści uważają, że kontynenty poruszają się bardzo, bardzo powoli. But most creation geologists today believe in continental sprint. Ale większość kreacjonistów wierzy w kontynentalny sprint. That during the flood, they think there was probably a single continent before the flood. Uważają, że prawdopodobnie przed potopem był jeden kontynent. And there's a little bit of biblical indication of this. I są pewne wskazówki w Biblii na taki pogląd. Because in Genesis 1 on day 3 it says, bo w Księdze Rodzaju przy dniu 3 that God created dry land and it's in singular. Mamy napisane, że Bóg stworzył suchy ląd i to jest w liczbie pojedynczej. And so creation scientists think that pre-flood world was broken apart catastrophically. Więc kreacjoniści uważają, że ten świat przed potopem został rozdzielony katastroficznie. And I know a geophysicist who has developed a very sophisticated computer model. Znam geofizyków, którzy stworzyli bardzo wyszukane modele komputerowe. He worked at a major United States government laboratory for most of his scientific career. On pracował w rządowym laboratorium przez większość swojej naukowej kariery. And so he thinks this model helps to explain how this happened very rapidly. I on uważa, że ten model pomaga zrozumieć, jak to się stało tak bardzo gwałtownie. So if you go to our website and type plate tectonics or catastrophic
Jeśli na plate naszej tectonics. stronie wpiszecie plate tectonics albo catastrophic plate tectonics, You can find some articles about that. to znajdziecie artykuły na ten temat. Now, in Genesis chapter 10, it talks about the earth being divided at the time of Peleg. W Księdze Rodzaju mamy też zapis o tym, że ziemia została podzielona w czasach Pelega. And it uses the word earth. The Hebrew word is eretz. Używa się tam słowa ziemia. Słowo hebrajskie to eretz. That the earth was divided in the time of Peleg. Że ziemia została rozdzielona w czasach Pelega. But if you look at Genesis chapter 11, Ale jeśli spojrzymy na rozdział 11, verse 1, werset 1, it uses the same Hebrew word. używa tego samego słowa hebrajskiego. And it says the whole earth spoke the same language. I tam mówi, że cała ziemia mówiła jednym językiem. Well, it wasn't the rocks and fossils and the trees that were speaking the same language. No wiemy, że to nie skały czy drzewa mówiły tym samym jednym językiem. It was the world, the earth of people. To była ziemia w znaczeniu ludzie na ziemi. And so I think most creation scientists and Bible scholars think Myślę, że większość naukowców kreacjonistycznych i uczonych biblijnych that when uważa, it says the earth was divided in the time of Peleg, że ten podział z czasów Pelega it wasn't talking about any kind of major earth movements or plate movements. to nie chodzi o jakieś ruchy ziemi czy płyt tektonicznych, But rather that the people of the earth were divided. ale raczej, że ludzie na ziemi zostali podzieleni. Peleg was at the time of the Tower of Babel judgment. Czyli, że Peleg żył w czasach wieży Babel. If you had continental movement at the time of Peleg, Jeśli mielibyśmy ruchy kontynentów w czasach Pelega, you would have had another global flood. to powstałby kolejny globalny potop And man wouldn't have survived. i ludzie by nie przetrwali. So I think context indicates that the dividing at the time of Peleg was human division, not Myślę, że kontekst division of a wskazuje, continent. że ten podział w czasach Pelega to był podział wśród ludzi, a nie skał. Jak możliwa była wędrówka leniwców do Ameryki Południowej? Sloths. Okay. Well, this is a broader question is how did the animals repopulate the earth? Szerszym pytaniem jest, jak zwierzęta w ogóle zapełniły ziemię. Well, they landed in the Middle East or the Near East. Po potopie oni byli na Bliskim Wschodzie, So they could have walked to Europe, więc one mogły przejść do Europy, to Poland, do Polski, to Russia, do Rosji, to China, do Chin, to Africa. do Afryki. And creation scientists believe that there was just one ice age. I kreacjoniści wierzą, że była jedna epoka lodowcowa, And that it was actually caused by the conditions at the end of the flood. która była spowodowana warunkami, jakie panowały pod koniec potopu. So for possibly 300 to 500 years, Więc najprawdopodobniej przez 300 do 500 lat you had snow falling in massive amounts in the northern latitudes. śnieg, były bardzo duże opady śniegu And it didn't melt in the summer. i śnieg ten nie topniał w lecie It built up as ice. i utworzyła się jego gruba warstwa, And sea level would go lower. a obniżył się za to poziom morza. Because all of that ocean water falling as snow wouldn't melt and go back into the ocean. Bo cała ta woda z oceanów, która spadła jako śnieg, nie topiła się. So there would be land bridges. Więc ten śnieg stworzył taki swoisty most. The ocean between Russia and Alaska is quite shallow. Ocean między Rosją i Alaską jest stosunkowo płytki. And so creatures could have walked from Russia to Alaska. Więc zwierzęta mogły po prostu tamtędy przejść And na all the way Alaskę. down to South America. I aż do Ameryki Południowej. And there would be land bridges from Asia to Indonesia and
almost to Australia. I tego typu mosty były też stamtąd do Indonezji i nawet do Australii. If you look at a Google map of the ocean, jeśli spojrzycie w internecie na mapę oceanów, you can see that there are shallow places in the ocean. Możecie zobaczyć, że istnieją obszary, gdzie ocean jest płytki. That could have been land bridges after the flood. I tam właśnie mogły być te mosty. And people would have taken creatures with them as they spread out from the Tower of Babel. I ludzie, którzy rozprzestrzenili się spod wieży Babel, mogli zabierać zwierzęta ze sobą. One other way that creatures could be transported. Istnieje jeszcze jeden sposób na przetransportowanie tych zwierząt. Sometimes sailors have found what they think is a new island. Czasami żeglarze odkrywali ląd, który według nich był jakąś nową wyspą. But when they get close to it, they find out. Ale kiedy się zbliżyli do tego terenu, that it's actually a floating mat of vegetation. Oni widzieli, że ten teren tętni życiem. Maybe ripped up from a cyclone or a hurricane. I on mógł się oderwać od tego lądu, między innymi przez huragany na przykład. So they're floating ecosystems. Więc tam istniały takie pływające, dryfujące ekosystemy. And so some animals may have migrated that way. I w ten sposób niektóre zwierzęta mogły się przemieszczać. Skąd się wzięło aż tak dużo osadu na ziemi, miejscami kilkanaście kilometrów? I jak to możliwe, że cały ten osad tak szybko osiadł? Part of the problem is our human mind cannot really get our head around a year-long global flood. Częścią problemu, który tutaj powstaje, jest to, że nasz ludzki umysł nie jest w stanie objąć takiej rzeczy jak rok trwający globalny, gwałtowna powódź, potop. But one of the reasons that there has been this move away from strict uniformitarianism and towards catastrophism. Jednym z powodów, który doprowadził do odejścia od tego czystego uniformitaryzmu i powrotu do katastrofizmu, is because scientists have observed catastrophic events in recent times. Było to, że naukowcy zaobserwowali tego typu katastroficzne wydarzenia w niezbyt odległych czasach. And they've observed what those catastrophic events can do. I widzieli, co takie katastroficzne wydarzenia czego są w stanie dokonać. And let me just show you a few quick pictures. Szybko pokażę wam kilka takich zdjęć. In 1980, w roku 1980, this beautiful mountain in Washington erupted as a volcano. Ta piękna góra w stanie Waszyngton wybuchła jako wulkan. At about 8:30 in the morning, około 8:30 rano, an earthquake triggered an eruption. Trzęsienie ziemi spowodowało wybuch. And it sent ash into the atmosphere about 2 kilometers. Góra wyrzuciła w atmosferę na wysokość około 2 kilometrów pył. For 9 hours. I wyrzucała tak przez 9 godzin. It released energy equivalent to 1 Hiroshima atom bomb every second. Energia, którą wyrzucała w powietrze, równała się 1 atom bomb per second. Energii porównywalnej z bombą zrzuconą na Hiroshimę w każdej sekundzie erupcji. For 9 hours. I to działo się przez 9 godzin. It was just an average volcano. A to tylko przeciętny wulkan. But there was a virgin forest around that mountain, about 400 square kilometers.
Ale dookoła tej góry istniał dziewiczy las 400 square kilometers na przestrzeni około 400 kilometrów kwadratowych. And in about 6 minutes it mowed down all of those trees. A erupcja w ciągu około 6 minut skosiła wszystkie te drzewa. And it produced a landscape that looked like the moon. Produkując tego rodzaju krajobraz podobny do księżycowego. The eruption didn't go straight up, it came out the side a little bit. Erupcja nie wystrzeliła prosto do góry, ale pod pewnym kątem. And part of the material went down into a lake. A część materiału, który został wyrzucony, część wpadła do jeziora. And it caused a wave to go up the opposite mountainside. Co spowodowało falę, która uderzyła o górę leżącą naprzeciw. And went up the mountain about 250 meters. Fala ta przeszła po tej górze wzwyż aż do 250 metrów. And completely cleared the mountainside of trees. Całkowicie oczyszczając to zbocze z drzew. And brought them back into the lake. I wrzucając materiał drzewny z powrotem do jeziora. And over 1 million trees were floating in the lake. I w ten sposób w tym jeziorze pływało około 1 miliona drzew. And some of them are floating in an upright position. Niektóre z nich pływały w pozycji pionowej. And they are sinking at different times. I one toną w różnym czasie. And as the wind blows them, it's rubbing the bark off the trees. Kiedy wiatr wieje, one ocierają się o siebie i obdzierają się z kory. And in the few years after 1980, there were smaller eruptions. W ciągu kilku lat po tej wielkiej erupcji w 1980 roku było kilka następnych mniejszych. And so ash fell in the lake and went to the bottom. Na jezioro spadał popiół i opadał na dno. And so the trees are falling at different times and settling in the sediments. Tak więc drzewa, opadając na dno w różnym czasie, były grzebane w skałach osadowych, w osadach. And if we drain the lake, if we drained all the water off the lake. Dzisiaj gdybyśmy osuszyli to jezioro. And we didn't know that eruption happened. I nie wiedzielibyśmy nic o tej erupcji. We might think this was multiple forests. Moglibyśmy sądzić, że były tam wcześniej liczne lasy. Growing at different times. Rosnące w różnych czasach. The initial eruption deposited up to 600 feet, which would be about 180 meters of sediment. Ta pierwsza erupcja doprowadziła do osadzenia około 190 metrów osadów. And 2 years after the initial eruption, a 2 lata po tej pierwszej erupcji, there was another eruption. Była inna, that caused a mud flow, która spowodowała osuwisko błotne, that geologists were able to observe, które geologowie mogli obserwować. The mud was moving at hurricane speed. Błoto w tym osuwisku poruszało się z prędkością huraganu. And it carved right through solid rock. I przeszło przez litą skałę. In one day. Czyli przecięło litą skałę w ciągu jednego dnia. And when they went to look at the rock that had been cut away, kiedy naukowcy przyjrzeli się tej skale, która została właśnie tak przecięta, where the canyon walls were, tam gdzie były ściany tego kanionu, they could see layers of rock. Zauważyli warstwy skalne, that had been produced by the first day of eruption. Które były efektem pierwszej erupcji. And it looked like it was multiple years of deposits. Wyglądało to, jakby te osady były efektem multiple years looked like. Wyglądało, jakby te osady były efektem wieloletnich osadów, wieloletniego działania. Based on conventional reasoning. Jeśli by użyć tutaj konwencjonalnego sposobu myślenia. But the geologists knew that those layers were all formed in one event.
Ale geologowie wiedzieli, że te wszystkie wydarzenia miały miejsce, to było jedno tylko wydarzenie, efekty tego były. So these catastrophic events have been observed. Te wydarzenia katastroficzne były obserwowane. To produce things that traditionally geologists thought took thousands or millions of years to form. Te wydarzenia katastroficzne doprowadzają do powstania takich cech, obiektów, efektów, which traditionally had been interpreted które tradycyjnie były interpretowane jako as forming over thousands or jakby longer miały być formowane w ciągu ogromnych okresów czasu. So it's causing geologists to think in new ways. To wszystko sprawia, że naukowcy zaczynają myśleć na nowy sposób. Czy określenie Bóg rozpostarł niebiosa ma według profesora jakiś związek z dowodem na ekspansję wszechświata? There is a mention that God stretched the heavens, and can it be kind of evidence for expanding universe? Okay, I think there are 12 verses in the Old Testament. Jest chyba 12 miejsc w Starym Testamencie, that say that God stretched out the heavens. Które mówią, że Bóg rozpostarł niebiosa. Or sometimes the verses use a present tense verb that God stretches out the Czasem heavens. używają czasu teraźniejszego, że Bóg rozpościera niebiosa. I think most of them are in poetic texts. Myślę, że większość z nich jest w tekstach poetyckich. So we need to be a little bit careful about taking them literally. Musimy być ostrożni w traktowaniu ich dosłownie. And in some cases, at least, it may be referring to the way we see the dawn of a new day, and the light kind of reveals more and more of the day. Czasem może to być sposób przedstawienia tego, jak widzimy poranek, kiedy światło coraz więcej odsłania. But I know a physicist in America who's a creationist. Znam fizyka w Ameryce, który jest kreacjonistą. And just for the sake of modeling, i tylko na potrzeby modelowania, he has taken all those verses as literal. Przyjął, że wszystkie te wersety są dosłowne. And tried to say, okay, what kind of a model then would we have for the origin of the universe? I zapytał, jaki w takim razie byłby model powstawania wszechświata. And he uses Einstein's theory of relativity and his equations. Użył teorii względności Einsteina i jego równań. And he's developed what he calls a white hole cosmology. I stworzył coś, co nazwał kosmologią białej dziury. That God made the universe relatively small on day 4, or he made the objects out there, the sun, moon and stars. Czy stwierdził, że w dniu 4 Bóg stworzył względnie mały wszechświat. And on day 4 he stretched out the heavens. I dopiero w dniu 4 rozpostarł niebiosa. And I'm not a physicist. Ja nie jestem fizykiem. So I can't understand all his technical stuff. Nie rozumiem tej całej specjalistycznych It's rzeczy. kind of interesting idea. To ciekawy pomysł. I'm not personally persuaded that it's right. Ale osobiście nie jestem przekonany, że to prawda. But you know, I want to encourage him to explore and think. Ale zachęcam go, by dalej badał i myślał. His name is Russell Humphreys. Nazywa się Russell Humphreys. And I think he might have an article on our website, or you'd find it on some other website. I chyba jest jego artykuł na naszej stronie, albo znajdziecie go gdzieś indziej w internecie. So it's possible that the Bible would be consistent with an expanding universe. Więc jest możliwe, że Biblia jest spójna z rozszerzającym się wszechświatem. But I would say that if that's really true, ale powiedziałbym, że jeśli to faktycznie jest prawdą, the Bible is very clear that the universe didn't start out as a little tiny speck. To na pewno Biblia wyraźnie mówi, że wszechświat nie rozpoczął się od jednego małego punktu. Because God made the earth before he made the sun, moon and stars. Bo Bóg stworzył ziemię, zanim stworzył
słońce, księżyc i And if he gwiazdy. stretched out the heavens, it didn't take millions of years. Jeśli rozpościerał niebiosa, to nie trwało to miliardy lat. Because God tells us he created in 6 days. Bo Bóg mówi, że stworzył wszystko w 6 dni. But I'm not convinced that the Bible really teaches an expanding universe. Nie jestem przekonany, że Biblia mówi o rozszerzającym się wszechświecie. And I'm not convinced that the scientific evidence proves an expanding universe. Nie jestem przekonany, że dowody naukowe mówią o rozszerzającym się there are wszechświecie. scientists who really know astrophysics. I są naukowcy, którzy dobrze znają astrofizykę. One of those I quoted was Halton Arp. Jednego z nich cytowałem, to był Halton Arp. And he was an expert on quasars and galaxies. Ekspert od kwazarów i galaktyk. And he rejected the Big Bang. I on odrzucił wielki wybuch. And he made a lot of observations about galaxies. I on wykonał wiele obserwacji galaktyk. And he noted that there were some galaxies that were in a binary relationship with each other. Zauważył, że niektóre z galaktyk są w jakiejś zależności z drugą galaktyką. They were going around each other. Obracają się wokół siebie. And there was observational evidence of gas cloud kind of connecting them. I są obserwacje pokazujące chmurę gazów, które łączą te galaktyki. But he observed that they had 2 different redshifts. Ale zauważył, że mają dwa różne przesunięcia ku czerwieni. And he said, it can't be true that they just happen to be moving in different directions in our line of sight. I mówi, że to niemożliwe, żeby akurat poruszały się w różnych kierunkach z naszego punktu widzenia. And so he suggested maybe the redshift is not telling us something about the movement of the star or galaxy. I zasugerował, że przesunięcie ku czerwieni może nie mówi nam o ruchu tych obiektów, but telling us something about the nature of the star. ale mówi nam coś o naturze gwiazdy lub galaktyki. Let me show you one other thing. Pokażę wam jeszcze coś. That's interesting about these redshifts. To jest ciekawe o tych przesunięciach do czerwieni. Now, but let me illustrate it this way. Let's say you have a series of concentric circles. Załóżmy, że mamy serię koncentrycznych okręgów. What they've observed about the redshift of starlight is this. Co zaobserwowano o tym przesunięciu ku czerwieni światła gwiazd? That the amount of redshift is not random. Siła tego przesunięcia ku czerwieni nie jest przypadkowa. It's like there are a number of objects that have a redshift of this much. Jest wiele obiektów, które mają takie przesunięcie ku czerwieni. And then there are a bunch of objects that have a redshift of this much. Potem jest wiele obiektów, które mają takie przesunięcie ku czerwieni. Some more that have a redshift of this much. I jeszcze trochę, które mają tak So duże. It's like they're at certain intervals away from the earth. To wygląda, jakby były w jakichś przedziałach odległości od Ziemi. So it may not be telling us about the movement of the objects. To może to nie mówi nam o ruchu tych obiektów. But or at least not the movement away from us. A na pewno nie o ruchu w stronę od nas. But something else about the nature of the stars. Ale coś innego o naturze gwiazd. Or possibly it's been suggested, possibly even that it's telling us something about the movement around us. Może to też nam mówić coś o ruchu wokół nas. So there's still a lot we don't know. Jest ciągle wiele rzeczy, których nie wiemy. And the quotes that I gave you from leading astrophysicists. I cytaty, które pokazałem wam od wiodących astrofizyków, show that there's just a lot that they don't know. Pokazują, że jeszcze wielu rzeczy oni nie wiedzą. So I'm not personally convinced that they have proven an expanding universe. Więc osobiście nie jestem przekonany, że dowiedziono rozszerzającego się wszechświata. Dlaczego tak wielu naukowców, dysponując wynikami badań i eksperymentów, nadal wspiera teorię ewolucji?
so many scientists, even if they have so many results of the research and experiments, why do they still support theory of evolution? Okay. It's really important that you remember that there are two broad categories of science. Bardzo ważnym jest, byście pamiętali, że są dwie główne dziedziny nauki. Experimental science that produces our technology and cures for disease. Nauka eksperymentalna, dzięki której leczymy choroby i usprawniamy technologię. And historical science which tries to reconstruct the unobserved past. A z drugiej strony mamy naukę historyczną, która próbuje odtworzyć wydarzenia z przeszłości, których nie zaobserwowaliśmy. Most scientists are dealing with experimental research. Większość naukowców pracuje nad nauką eksperymentalną. And just because a scientist is a brilliant expert on chemistry or engineering or physics, I samo to, że jakiś naukowiec jest ekspertem w biologii, chemii czy fizyce, doesn't mean he knows anything really about the question of origins. nie znaczy, że wie cokolwiek o kwestii pochodzenia życia. And his scientific expertise in one area I jego ekspertyzy naukowe w jednej dziedzinie doesn't make him an expert on the question of the age of the earth. Nie sprawiają, że jest on z automatu ekspertem od wieku Ziemi. Or the origin of living things, or the origin of stars and galaxies. Czy też od pochodzenia życia, czy od powstawania gwiazd, czy galaktyk. But almost all scientists are educated in an education system that teaches evolution as a fact. Ale większość naukowców jest wyszkolona w systemie edukacji, który uważa ewolucję za fakt. And they've never personally questioned it. I oni nigdy nie myśleli nad tym głębiej. And they see the success in experimental science. I oni widząc sukcesy nauki eksperymentalnej with our technology and our medicine, z naszą z osiągnięciami medycyny i technologii, and they conclude that since experimental science is so successful, to dochodzą do wniosku, że jeśli nauka eksperymentalna odnosi takie sukcesy, well then the historical sciences must also be telling us the truth. To nauka historyczna na pewno też mówi nam prawdę. But as we look at Noah's flood in another lecture, I'll show you that that's not correct thinking. Ale patrząc na potop z czasów Noego, jak jeszcze wam opowiem, to nie jest dobre myślenie. Co by pan odpowiedział osobie, która twierdzi, że wierzy w Boga? What would you say to a person who says they believe in God, ale nie rozumie, na jakiej podstawie ma brać Biblię za niezaprzeczalny fakt lub za dzieło historyczne? But don't understand on what basis they should take the Bible as something worth believing or Yeah. Well, we're going to talk about that tomorrow. Będziemy o tym mówić jutro. But there are a lot of good biblical reasons to conclude that Genesis is history. Ale istnieje wiele dobrych, poważnych powodów, dla których można uznać Księgę Rodzaju za historię. It's not mythology. To nie jest mitologia. It's not a parable. Ani przypowieść. It's not some symbolic story. Nie jest to jakaś symboliczna historia. And there's lots of good reasons to believe that the Bible is the Word of God. I są dobre powody, aby wierzyć, że Biblia jest Bożym Słowem. Such as fulfilled prophecy. Takimi na przykład dowodami są wypełnione proroctwa. It claims about 3,000 times to be the Word of God. Sama twierdzi o sobie około 3000 razy, że jest Bożym Słowem. It is historically accurate. Jest dokładna historycznie.
Archaeology is continually confirming the trustworthiness of the Bible. Archeologia coraz to potwierdza, że można ufać Biblii. And as I hope to show this weekend, I jak mam nadzieję pokazać wam real science confirms what Genesis says. Prawdziwa nauka potwierdza to, co mówi Biblia. And so when we open up Genesis, co mówi pierwsza Księga Rodzaju, kiedy ją otwieramy, we read it as a historical account, just like the account of the birth of Jesus or the death and resurrection of Jesus. Czytamy ją jak zwykły opis historyczny takich innych wydarzeń, jak narodziny Chrystusa, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. These are real events in real time, space history. To były prawdziwe wydarzenia osadzone w prawdziwej rzeczywistości i przestrzeni. Kolejne pytanie. Jak pan, panie profesorze, odkrył tą prawdę, że Księga Rodzaju jest historią prawdziwą? It's a personal question to you. How did you yourself discover the Genesis as the true story? I grew up in the Lutheran Church in America. Wychowałem się w kościele luterańskim w Ameryce. And I learned the Bible stories. I uczyłem się Biblii. And I learned about Jesus. I o Jezusie. But I never heard the gospel clearly in my church. Nigdy jednak w swoim kościele nie usłyszałem wyraźnie Ewangelii. And so when I went off to the university, I became a typical university student. Kiedy więc dostałem się na uniwersytet, byłem typowym studentem. I started to go to parties. Zacząłem imprezować. Drink alcohol. Upijać się. I experimented with marijuana. Eksperymentować z marihuaną. And I began to live an immoral life. I żyć niemoralnym życiem. And it was toward the end of my first year at the university. I tak pod koniec mojego roku na uniwersytecie, that a missionary with Campus Crusade for Christ shared the gospel with me. Pewien misjonarz z organizacji Campus Crusade for Christ podzielił się ze mną Ewangelią. And God had been preparing my heart. A Bóg już przygotowywał moje serce. And I knew that I was a sinner and that I needed Christ. Wiedziałem, że jestem grzesznikiem, wiedziałem, że potrzebuję Chrystusa. So I trusted Christ in April of 1972. Zaufałem Chrystusowi w kwietniu roku pańskiego 1972. And I began to be in a Bible study and learn to share my faith. Zacząłem spotkania w grupie studium Biblii i zacząłem się dzielić swoją wiarą. And then I joined Campus Crusade after I finished university. A potem po ukończeniu uniwersytetu dołączyłem do organizacji Campus Crusade for Christ. Koniec. Koniec.